Dobry wieczór wszystkich. Zapraszam dzisiaj na live'a po krótkiej przerwie jednotygodniowej. Dzisiaj będę mówił o nowym sylabusie Test Automation Engineer wersja 2.0. Opowiem, co się w nim zmieniło, co się w nim nie zmieniło, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam. Zapraszam oczywiście też do komentowania. Będę starał się odpowiadać na komentarze. Wszystkie, jeżeli jesteście czegoś ciekawi, to też pytajcie. Zmiany organizacyjne albo ewentualnie brak zmian organizacyjnych, dlatego że szkolenie trwało 3 dni, będzie trwało 3 dni, tutaj nic się nie zmienia, za to zmienił się bardzo materiał, o tym za chwilę też opowiem. Szkolenie do tej pory było tak dosyć mocno napakowane. Jak ja prowadziłem to szkolenie, to ono się, zwykle się mieściło w czasie, ale tak ledwie. Teraz część materiałów została przesunięta, tak jak widzicie tutaj, do certyfikatu Test Automation Strategy. Te materiały, które są część materiału, która bardziej odpowiada ludziom, którzy organizują testy, zarządzają testami, a niekoniecznie automatyzują, niekoniecznie piszą skrypty, niekoniecznie tworzą frameworki, no to dla nich powstał nowy certyfikat Test Automation Strategy. O tym certyfikacie zrobię osobnego live'a, dlatego że tam to szkolenie trwa 2 dni, też jest dużo materiałów, także jak widzicie, z jednego 3-dniowego Test Automation Engineera zostało zrobione, tak naprawdę są 2, w sumie 5-dniowe, szkolenie 3-dniowe plus szkolenie 2-dniowe. Egzamin się nie zmienił, bo egzamin to 40 pytań, 90 minut, tak jak było do tej pory, zaliczenie 65%. Póki co sam sylabus został wypuszczony 2 tygodnie temu, wobec tego nie ma jeszcze ani egzaminów, jak podejrzewam, ani szkoleń, które by były zgodne z tym nowym sylabusem. Nie ma zresztą jeszcze polskiego tłumaczenia, więc nawet jeżeli cokolwiek by się pojawiło w najbliższych dniach, no to będą to wersje angielskie. Za to wersja polska i wersja angielska jeszcze będą przez jakiś czas obowiązywały. Tutaj macie na tym slajdzie sunset dates. Sunset days to są te dni, do którego można zdawać egzaminy według starego sylabusa, czyli według tego sylabusa, który jeszcze obowiązuje i był jedynym sylabusem jeszcze 2 tygodnie temu. I tak, wersja angielska do 12 czerwca 2025 roku, ten sunset period STQB jest roczny i pozostałe języki 12 grudnia 2025 roku, 1,5 roku na przetłumaczenie i stworzenie materiałów, stworzenie pytań na przykład po polsku. Także jeszcze po polsku TAE będziecie mogli zdawać do 12 grudnia, czyli w zasadzie do końca 2025 roku. Co się zmieniło? Tak jak powiedziałem, te części, które były związane bardziej z podejściem, z organizacyjnym podejściem, nie z technicznym podejściem, one zostały przesunięte do sylabusa TAS, Test Automation Strategy. Tak jak widzicie tutaj rozdział 4, Deployment Risk and Strategies, Transitioning Manual Testing to an Automated Environment. One zostały przerzucone do TAS. Jedna zmiana, było 3 rozdział, ten największy, Generic Test Automation Architecture. On został przerobiony, moim zdaniem, na 2 rozdziały z tego, co patrzyłem, czyli na Test Automation Architecture, ogólnie o tworzeniu architektur automatyzacji testów i wprowadzaniu w życie tych architektur, Implementing Test Automation, czyli rozdział 3, rozdział 4, tutaj to są to, co odpowiadało wcześniej temu rozdziałowi 3, gdzie było o różnych podejściach, gdzie było o samej architekturze, o frameworkach. Także to jest rozdział 3 i rozdział 4. I został dodany rozdział Implementation and Deployment Strategies for Test Automation, tak, czyli rozdział, który do wprowadzania strategii testowania w życie. A pozostałe rzeczy zostały przepisane, tak, bo to nie jest dokładnie to samo, co było, ale przynajmniej tytuły rozdziałów i zagadnienia rozdziałów zostały
zostały tak, jakie były, czyli wprowadzenie do automatyzacji testów, przygotowanie do automatyzacji testów, te dwa rozdziały takie, które były bardzo ogólne, no i rozdział o miarach, tak, metrykach, tylko zmienił swój numer, tutaj był Test Automation Reporting and Metric, rozdział 5, a tutaj jest on rozdziałem 6. Weryfikacja, Test Automation Solution, weryfikacja TAS jest bardzo potrzebna i ona też została, no i Continuous Improvement, on tutaj został obcięty, moim zdaniem w tej wersji, tej starej, tej wersji z 2016 roku, tutaj był bardziej praktyczny, tutaj jest to bardzo krótki rozdział, który mówi o tym tak naprawdę, gdzie szukać i jak szukać tych udoskonaleń. Mnie się nie do końca podoba. Co jeszcze się zmieniło? Tak jak powiedziałem, główna zmiana, nawet do tego stopnia duża, że w samym sylabusie nie ma rozdziału poświęconego poszczególnym zmianom rozdział po rozdziale. Jak TQB wypuszcza nowe wersje sylabusów, to można sobie zajrzeć, na samym końcu jest rozdział, który mówi, co się zmieniło w których rozdziałach. Tutaj tak naprawdę jedno TAE zostało rozdzielone na TAE i na TAS, no i dlatego autorzy stwierdzili, że nie będą pokazywali zmian, bo tych zmian jest za dużo. Tak naprawdę rzeczywiście sylabus wygląda na to, że został przepisany w zasadzie od nowa, no bo na przykład z podejść do automatyzacji, które były ładnie uporządkowane, wyleciały podejścia process-driven testing, które było tak naprawdę uogólnieniem keyword-driven testing, wiele więcej nie wnosiło, no ale było, no można było sobie tą filozofię też tutaj zaczerpnąć i wiedzieć, że można robić automatyzację testów tak super end-to-end, czyli na poziomie procesów biznesowych, co się zasadniczo technicznie nie różni się od keyword-driven testing, tylko tak bardziej filozoficznie. No i wyleciał model-based testing, dlatego że, jak to mówię zawsze na swoich szkoleniach, model-based testing było czymś takim wow, w 2016 roku miało wejść, miało być super, okazało się, że nie jest aż tak super, żeby wszyscy się tym zachwycili, no i z tego sylabusa zostało usunięte, moim zdaniem słusznie, bo nic nie wnosiło, prawie nikt z tego nie korzystał. Jest osobny sylabus model-based testing, jeżeli chcecie się z tym zapoznać, to zapraszam. Za to zostały dodane test-driven development i behavior-driven development jako podejścia do testowania. Nie wgryzałem się aż tak w sylabus, żeby powiedzieć dokładnie, co TDD i BDD tam jest, ale oprócz tych klasycznych podejść, czyli capture, replay, structured scripting, linear scripting, keyword-driven testing, tam chyba nawet zostało uporządkowane structured scripting i linear scripting, no bo to też one nie do końca praktyczne jest to rozdzielenie. Tutaj te podejścia zostały uporządkowane, moim zdaniem są dużo sensowniejsze niż były w poprzednim sylabusie. Warto z tego skorzystać. Co się jeszcze pojawiło? No, pojawiło się CI/CD, które mamy od lat, ale jakoś w sylabusie poprzednim nie było. No i zostało dodane wprost DevOps i wskazówki, jak automatyzacja łączy się z DevOps. Tutaj też można z tego korzystać, no bo tutaj DevOps i CI/CD to są rzeczy, które w wielu organizacjach, w wielu projektach są, więc automatyk na pewno będzie miał z tym do czynienia. Zostały uwypuklone też w pewnym miejscu oczywiście testy API, bo testy API w poprzednim sylabusie były potraktowane w ogóle po macoszemu i tyle, tak? Tam nie było nic osobno o testach API, było mniej więcej tyle, co o testach wydajnościowych. Teraz chyba o testach wydajnościowych w ogóle nic nie ma, a jest o testach API, jest to contract testing, także zostało uznane, że testy API, oczywiście jeżeli się je robi w odpowiedni sposób, są automatyzacją testów, tak? Bo też, to już mówiłem kilka razy na swoich live'ach, że jeżeli robimy API postmanem, albo w taki sposób zasadniczo narzędziowy, ale bardziej ręczny, no to nie traktujemy tego jeszcze jako automatyzację testów. Jeżeli robimy testy API przy pomocy REST Assured, przy pomocy jakichś tam bibliotek dotnetowych, czy bibliotek pythonowych, czy jeszcze jakichś tam innych, no to już jest automatyzacja testowania i taką automatyzację testowania tutaj też jest w sylabusie. Został podział na GTAA, TAA, TAF i TAS,
tak, czyli Generic Test Automation Architecture, czyli tą ogólną architekturę automatyzacji testowania, a potem architekturę automatyzacji testowania, framework, tak, czyli tą strukturę, jak to się mówi po polsku, automatyzacji testowania i Test Automation Solution, czyli to rozwiązanie już ostateczne, gdzie mamy skrypty. To ta filozofia została, ona jest spoko, mnie też się podoba, tylko zostało coś zakręcone z Test Automation Framework, tak, bo Test Automation Framework został podzielony na 3 warstwy, warstwę skryptów, warstwę logiki biznesowej, warstwę taką korową, warstwę biblioteczną. Jeszcze się nie wgryzłem na tyle w tego sylabusa, żeby to rozgryźć do końca, więc na temat tego frameworku zrobię osobnego live'a, bo tutaj nie wiem, czy mi do końca to podejście pasuje, a to podejście, które było stare, tutaj ten niebieski rysunek ze starego powinienem wrzucić do slajdów dla porównania. On był dużo bardziej skomplikowany, dlatego że w warstwie Test Generation, Test Definition, Execution, Adaptation te warstwy zostały. Nie ma już tych komponentów tych warstw i w sylabusie też nie ma komponentów tych warstw. Jest tylko wspomniane, że są 4 warstwy i to zostało bardzo, bardzo uproszczone. Configuration Management, Project Management i Test Management, czyli te kawałki tutaj zostały też tak jak były, z pojedynczymi strzałkami, co jest dużo sensowniejsze, bo nie ma sensu rozgryzać, kto w jakiej architekturze będzie się łączył, na przykład narzędzia do zarządzania testami z warstwami. I został dodany to, co mi też brakowało w tym rysunku, to mówiłem na szkoleniach zawsze, że gdzieś tu powinien być jeszcze system under test, tak? Bo jak mamy test adaptation, warstwę adaptacji, która powoduje, czy pomaga nam połączyć się z testowanym systemem, no to ta warstwa powinna gdzieś mieć jakieś swoje strzałeczki i powinna się z czymś łączyć. Tak? Tego nie było, zostało tutaj dodane, co ma głęboki sens. Także szkoda mi trochę tych komponentów. Myślę, że warto było je zachować. Może nie wszystkie, bo może jak wyleciało model-based testing, które było tutaj w test generation, no to faktycznie można było tutaj to wyrzucić, ale te pozostałe komponenty i pozostałe omówienie architektury, to zostało skrócone. W ogóle mam takie wrażenie, że tej treści sylabusa jest za mało. Tak jak pamiętam, ile powinno być słów na poszczególne learning objectives dla poziomów K2, K3, K4, to wydaje mi się, że te standardy nie zostały zachowane. Nie liczyłem tych słów, ale tak trochę tego tekstu jest za mało. No tutaj z tym TAF zobaczymy. Trochę krytyki, bo tak jak powiedziałem, co mi się podoba, co zostało zachowane, co zostało uproszczone, no to jest parę punktów, to jest oczywiście subiektywna ocena, które mi się nie podobają w tym sylabusie. Na przykład nie podoba mi się cel uczenia 7.1.3, on jest K2, czyli on tak naprawdę jest na poziomie K1, to jest zapamiętaj, K2 zrozum, identyfikuj, tak, tutaj jest napisane identify where test automation produces unexpected results i moim zdaniem powinien to być cel K4, tym bardziej, tak jak powiedziałem, czasu jest dość, wydaje mi się, że czasy rozdziałów są dużo, przynajmniej trochę dłuższe niż wynikałoby to z sumy celów nauczania, które trzeba omówić, więc tutaj powinien być to K4, dlatego że ten identyfikowanie, gdzie automatyzacja testów powoduje jakieś wyniki, które są unexpected, tak, które są niespodziewane, to jest analiza, a analiza to jest poziom K4, tak, to już jest poziom K4 zrozumienia rzeczy, a tak naprawdę tutaj wymagane jest tylko to, żeby wiedzieć, żeby z sylabusa wyczytać, co sylabus proponuje, gdzie te niespodziewane wyniki mogą być i nauczyć się 3 metod, jak można te niespodziewane wyniki znaleźć. Co
jest moim zdaniem trochę za mało, bo jak automatyzujemy testy, zawsze będą w pewnych momentach niespodziewane wyniki. Trzeba je znaleźć, trzeba je zdiagnozować i znaleźć przyczynę i tą przyczynę usunąć. I kolejna rzecz, którą tutaj bym skrytykował, to są pytania. Pytania, moim zdaniem, te pytania przykładowe są za proste. Jest w tej chwili już dyskusja w powiedzmy szeroko pojętym internecie, czy wśród uczestników szkoleń, że pytania przykładowe, które są dostępne do TAE, są dużo prostsze niż pytania, które się trafiają na egzaminie. I tutaj jest właśnie tak, zaraz Wam pokażę, gdzieś miałem, aha, dobra, nie mam. Gdzie zgubiłem te pytania. Tam te pytania są po prostu za krótkie. I moim zdaniem pytania na egzaminie będą miały dłuższe te kawałki do czytania i one będą bardziej skomplikowane. I jeżeli zrobicie pytania przykładowe, te, które są proponowane, jest ich 40, no to na egzaminie będziecie mieli trudniejsze pytania i będziecie mieli kłopoty. A z pytaniem 37 chodziło o to, że w pytaniu 37 jest powiedziane, że zadaniem, to jest pytanie K4, na analizę sytuacji. Sytuacja jest przedstawiona tak, że mamy system i mamy za długie testy. Mamy testy, które nie mieszczą się w ciągu jednej nocy, a na pełną regresję mamy tylko jedną noc. No i co byś zrobił? Tak? I tam są różne odpowiedzi. Oczywiście podstawową odpowiedzią w automatyzacji testów jest zrównoleglenie. Jeżeli mamy za długie testy, no to zrównoleglamy. Tak? To jest jedna z rzeczy najbardziej oczywistych, ale w treści pytania jest napisane, że zrównoleglenie nie jest możliwe, dlatego że mamy tak drogi system, że możemy odpalić tylko jedną instancję systemu. Co jest technologicznie bez sensu, tak? Bo to by oznaczało, że jeżeli odpalamy jedną instancję systemu, to musiał być jakiś taki specyficzny system, który obsługuje tylko jednego użytkownika. Nie widziałem dawno już systemu, który obsługuje tylko jednego użytkownika. Takie systemy robiło się w czasach przed internetem, czyli to były lata 80., lata 90. Teraz się takich systemów nie robi, więc to pytanie moim zdaniem jest totalnie bez sensu, bo no, chyba że w komentarzach mi dopiszecie, podacie przykład systemu, który nawet jeżeli będzie miał jedną instancję, to nie pozwoli na przykład uruchomić 2 sesji naraz. Jeżeli mamy jedną instancję systemu, to po to mamy serwery, po to mamy application gateway i różne inne elementy, no żeby tak naprawdę dostać się do jednej instancji systemu w tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi. Więc to pytanie akurat jest, jak powiedziałem, bez sensu. Powiedziałem, że pytania przykładowe są za proste. Mam duży zarzut, jak zwykle, i od dawna do ISTQB, jeżeli chodzi o definicję pojęć. I tutaj pokażę Wam kilka przykładów. O, tutaj mam na przykład test framework, tak, test automation framework. I co to jest test automation framework? No, w sylabusie nie jest do końca opisane, przeszukałem cały sylabus. Tutaj mamy a set of test harnesses and test libraries for test automation. Tak? Jakbym nie wiedział, co to jest framework, nie miał wyrobionego zdania, no to bym nadal nie wiedział. Inny przykład, test feature. Pojawia się takie nowe słowo kluczowe. No, bardzo ważne skądinąd, jeżeli chodzi o automatyzację testów. Tak? Fixtury są bardzo ważne. Tutaj mamy definicję the predefined data and test environment to software and in a repeatable manner. No, jakbym nie wiedział, co to jest fikstura, bo automatyzuję od tych 25 lat czy więcej, no to do tej pory, to po przeczytaniu tej definicji nadal bym nie wiedział, co to jest fikstura testowa. Przykład jeszcze jeden, test automation solution. The implementation of a test automation architecture for a test automation assignment. No tutaj nie chcę wpadać w emocjonalne tony, ale jak czytam takie definicje, to tak mi się wydaje, że ktoś się nie przyłożył do napisania tych definicji, a w ogóle są jeszcze 2 definicje, które występują w sylabusie, które moim zdaniem są złe.
Być może to JSTQB poprawi, już zgłosiłem to do SJSI. SJSI pracuje teraz nad tłumaczeniami tych słów, może zgłoszą to do JSTQB. No bo test histogram, a visual representation of test results that shows trends from test execution, tak? Czyli tak jakby test histogram testów, jakby tego nie przetłumaczył, zobaczymy jak to SJSI przetłumaczy. Tak, reprezentacja, która pokazuje trendy. Histogram nie pokazuje trendów. Wyszukajcie sobie słowo histogram, zobaczcie jak histogram wygląda. Histogram działa w ten sposób, że mamy grupę jakichś danych, te dane liczbowe dzielimy przedziałami i pokazujemy liczności tych przedziałów. Nie ma trendów w histogramach, więc nie wiem skąd oni wzięli histogram, że histogram pokazuje trendy. I jeszcze jedna rzecz, jak już tak się wkręciłem, to narzekanie na słowa, to jest takie pojęcie schema validation. Jeżeli testujecie API, no to wiecie, co to jest schema validation. Tak? Jest to jedna z podstawowych technik wykonywania asercji, powiedzmy, na przychodzących czy wychodzących komunikatach. Muszą być zgodne ze schemą. No jeżeli są w XML-u. Co czytamy w definicji? A type of static analysis. To jest OK, tak? Bo to jest analiza statyczna, czytamy komunikat. Based on a database schema. No nie, sorry, nie. Zresztą nawet w samym sylabusie, jak jest schema validation podane, on jest podane w jakimś takim dziwnym miejscu, chyba szukania improvementów. To już w ogóle. No ale powiedzmy, i tam jest, w samym sylabusie jest napisane, że schema validation jest używane przy testach API, tak, do analizowania komunikatów wchodzących, wychodzących, no i też do analizowania schematu bazy danych. Okay. Nie używałem nigdy analizy schematów bazy danych. Moim zdaniem schemat czy schema komunikatu nie musi się w ogóle nijak mieć do schematu bazy danych, więc to jest w ogóle nietrafione. Będę z tym walczył, myślę, przynajmniej napiszę, że to są bzdurne, bo tego chyba akurat nie napisałem do SJSI, więc SJSI przekażę do JSTQB, zobaczymy, może to zostanie poprawione. Wrócę do slajdów, tak, czyli to były uwagi krytyczne. Chciałem zrobić tę ewaluację tego TAE w formie kanapki, czyli powiedzieć coś dobrego, powiedzieć coś złego, potem na końcu powiedzieć coś dobrego, no ale jakoś tak mi wyszło, że powiedziałem dobre rzeczy, teraz powiedziałem złe rzeczy, no i nie zostawiłem sobie żadnych dobrych rzeczy na koniec, ale za to pokażę kilka ciekawostek, może już bardziej dotyczących sylabusów jako takich, mniej TAE. Pierwsza ciekawostka to jest ciekawostka o tym, co jest egzaminowalne, a co nie jest egzaminowalne. Jest wiele dyskusji w internecie, na przykład na grupie JSTQB egzaminy, pytania, testy, na grupie testowanie programowania na Facebooku, czy przeczytanie sylabusa pozwala na zdanie egzaminu. I jest wiele głosów, że przeczytanie sylabusa powinno pozwalać na zdanie egzaminu. No i okazuje się, że jednak nie. Znaczy ja to zawsze mówiłem, to już w dyskusjach, ci, którzy prowadzą szkolenia, to na pewno powiedzą wam, że samo przeczytanie sylabusa nie pozwala na zdanie egzaminu. Tak, zapamiętanie, nauczenie się sylabusa. Tam jeszcze są poziomy uczenia K3, K4, gdzie trzeba pewne rzeczy umieć wykonać, pewne rzeczy umieć przeanalizować. Tego sylabus wam nie opisze. Sylabus nie jest podręcznikiem. O tak. Więc tutaj jest napisane, że różne książki i standardy, które powołują się sylabusy, nie są egzaminowalne, ale nie są egzaminowalne ponad to, co jest wspomniane w sylabusie. Wobec tego w sylabusie są wspomniane pewne techniki, które są szerzej opisane w książkach i te techniki trzeba poznać nie z sylabusa, ale na przykład z książek. To jest taka pierwsza ciekawostka. To zawsze szukałem materiału, żeby pokazać, że sylabus to nie podręcznik. No tutaj we wstępie do sylabusa jest dokładnie taki tekst. I druga ciekawostka dotycząca tego, kto powinien podchodzić do szkolenia i później do egzaminu certyfikacyjnego, no to generalnie
Wszyscy, których interesuje testowanie oprogramowania i automatyzacja testów. Znaczy ja się osobiście z tym nie zgadzam, bo moim zdaniem, nie wiem jak ale ta nowa wersja TAE, ona będzie jeszcze bardziej skupiona na samej automatyzacji i frameworkach i tworzeniu skryptów i debugowaniu tych skryptów. Wobec tego tutaj nie zgodzę się, ale to jest moje osobiste zdanie. ISTQB pisze, że jeżeli interesuje Was testowanie albo automatyzację testowania, no to bierzcie i róbcie TAE, ale rekomendują minimal background in software development and software testing. Także tu widzicie, że trzeba mieć jakieś minimalne już doświadczenie, na przykład 6-month experience as a software test engineer or a software developer. Także tutaj potrzeba mieć przynajmniej pół roku doświadczenia, najlepiej i w testowaniu, i w developmencie. Także to też taka ciekawostka na temat tego, kto powinien podchodzić do sylabusa, do egzaminu. Okay. To jest ode mnie wszystko na dzisiaj merytorycznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Poczekam, bo wiem, że jest opóźnienie. A w międzyczasie, zanim się pojawią pytania, mam nadzieję, że się jakieś pojawią, to zaproszę Was na akurat szkolenie. Gdzie ja mam baner? Tu mam baner, tak. W lipcu, w wakacje, prowadzone przeze mnie szkolenie 24-26 lipca inżynier automatyzacji testów, tylko oczywiście według tego sylabusa w wersji 2016 roku, no bo nie mamy materiałów, nie mamy akredytacji na ten nowy sylabus. Pewnie będziemy przygotowywali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I też szkolenie z zarządzania wymaganiami z użyciem przypadków użycia prowadzi Anna Kazun, bardzo dobry fachowiec od projektowania, od testowania też, ale też od analizy systemowej, analizy biznesowej, także polecam. I tam pewnie jeszcze przewinęło się szkolenie z automatyzacji testów, na które też serdecznie zapraszam. Widzę, że komentarze się nie pojawiły. No, zaczynamy sezon ogórkowy. Więc w tym sezonie ogórkowym jakieś lekkie tematy spróbuję przygotować. Za tydzień zapraszam na live na temat drugiego sylabusa komplementarnego, tak, czyli tego Test Automation Strategy. Później pewnie zajmę się Test Automation Framework i spróbuję pokazać, czym jest według ISTQB, czym według mnie jest Test Automation Framework. Także to jest plan na najbliższe 2 tygodnie. Dobrze, widzę, że nadal komentarzy nie ma, także dziękuję wszystkim i jeszcze na koniec proszę Was bardzo o lajkowanie na YouTubie i subskrybowanie naszego kanału i do zobaczenia za tydzień.